Czemu ja udaję, że mówię po hiszpańsku i oni myślą, że ja mówię po hiszpańsku i my rozmawiamy? Miasteczko Flores urokliwe, kolonialna zabudowa, którą wam jeszcze pokażę w tym odcinku. Opowiem, dlaczego to miasto jest tak wyjątkowe. Nie skacz, wariacie! Nie skacz, nie ma sensu. Życie ci niemiłe. Witam Państwa bardzo serdecznie w drugim odcinku z Gwatemali. Znajdujemy się w miasteczku Flores. 15 000, z czego duża część w pewnych momentach roku to turyści. Turystycznych miejsc nie lubimy, ale zaczęliśmy Amerykę Łacińską w momencie, kiedy ten sezon turystyczny jest niski. Dlaczego? No bo nie lubimy dużego ruchu. Chociaż sami turystami jesteśmy. Więc to jest pewnego rodzaju egoizm, moi drodzy. No ale cóż, takie jest życie. Miasteczko Flores urokliwe, założone przez Hiszpanów w 1700 roku, czyli jak łatwo policzyć 324 lata już ma. Kolonialna zabudowa, którą wam jeszcze pokażę w tym odcinku. Opowiem, dlaczego to miasto jest tak wyjątkowe i warte uwagi. Za te wszystkie poty, które wylewam, żeby zrobić wam odcinek, pamiętajcie o tym, żeby to docenić w drobny sposób, a mianowicie łapka autostopowa pod odcinkiem, ślad węglowy, czyli komentarz i rzecz jasna, moi drodzy, poczta sandałowa, czyli podanie odcinka jeszcze dalej, żeby wędrował po świecie, nie tylko do Polaków, którzy mieszkają na terenie Polski, ale również do tych, którzy mieszkają za oceanem, tudzież w Afryce i innych częściach świata. Pozdrawiam was serdecznie. To mnie trochę zmiotło z mapy, ale dobrze, idziemy. Miasteczko jest o tyle urokliwe, że ma 1,5 km² powierzchni i leży nad jeziorem, więc poziom wilgotności, jak się domyślacie, jest naprawdę bardzo wysoki. Ja zmieniam hostel. Jeden wydawał się całkiem spoko o wysokiej ocenie, ale imprezowy hostel. A sorry, no ja nie jestem imprezowy. Wybaczcie. Nie jestem imprezowy. Z jednej strony są to dla mnie wakacje, to jest podróż, która pozwala odpocząć. Z drugiej strony jest to też moja praca, która wymaga ogromnej konsekwencji i ogromnego zaangażowania w ogarnianie tego wszystkiego, bo to też nie jest tak, że nagrałeś, pogadałeś do kamery i już jest i działa. To tak nie wygląda. To jest bardziej skomplikowane, ale to przecież nie o to chodzi, żebym wam tłumaczył, na czym polega tworzenie YouTube'a. No, więc potrzebuję po prostu najzwyczajniej w świecie spokoju. Ktoś by zapytał: kierowniku, a jak twój dzień wygląda? Powiem wam, wstaję, jem, idę wędrować, wędruję, nagrywam, wędruję, nagrywam. Jak znajdę miejsce do spania pod dachem, no to jem sobie, myję się, oporządzam wszystkie rzeczy, piorę, żeby, wiecie, żeby było czysto, bo to jest bardzo ważne. I rzecz jasna, moi drodzy, do tego jeszcze montowanie odcinku, który oglądacie. To też nie jest tak, że ktoś mi to montuje. Robię to w pełni sam. Zobaczcie, jaka maszyna. Suzuki stare. Mały, zaplułem się. Można rzec, że z plastiku, ale głośniki z tyłu pioniera są. Może bym sobie walnął tatuaż? Black in tattoo? Może co? Co myślicie? Na dupie bym sobie walnął. Dajcie znać, co sobie wytatuować. Zobaczcie, zmieniłem hostel na lepszy, znaczy ciężko powiedzieć, czy lepszy. Z lepszą oceną ogólną, ale z takim widokiem, tutaj tarasem. Proszę bardzo. Zaraz wam pokażę pokój. Teraz podejdźmy do pokoju. Względem tamtego, co byłem wcześniej, imprezowego, no to trochę tak biedniej, ale spoko. Zobaczcie, tak to mniej więcej wygląda. Dość ciekawe są te półeczki na rzeczy cenne. Ale nie ma tutaj też takiego boksu na plecach, co jest dużym minusem. No bo niestety, jak masz komputer, no to do tej puszki nie włożysz tego komputera, więc trochę lipa. To jest niesamowite, bo przed chwilką widzieliście te ujęcia, jak wyszedłem na ten taras i właściciel zobaczył, że kręcę, to wyobraźcie sobie
że przyszedł i powiedział: o, jak potrzebujesz w każdej chwili klimatyzację, to ci w każdej chwili możemy włączyć, nie ma najmniejszego problemu. A wcześniej pani na recepcji powiedziała, że klimatyzacja działa tylko i wyłącznie od godziny 7 wieczorem do godziny 8 rano. Więc to pokazuje, jaką siłę przebicia ma kamera i jaką siłę przebicia mają youtuberzy. W sensie właściciel robi wszystko, żeby zachować jak najlepsze zdanie, żeby turyści zachowali jak najlepsze zdanie o jego miejscu, a zwłaszcza youtuberzy. No, cieszę się, że ta kamera mi pomaga. Ogarniam film, a wy dzięki temu macie co oglądać, moi drodzy. I macie gdzie podróżować. Pakują się na łódkę i jadą. Jadą na drugą stronę pewnie. A my się, moi drodzy, będziemy wybierać na miasto, popatrzeć, poobserwować, pozaczepiać tu i tam ludzi. Wygrzebałem się z hostelu. Proszę ja was, to jest Petén Itzá, jeziorko. I powiem wam szczerze, że tutaj tym transportem lokalnym można się przedostać na różne plaże, nie plaże. Moja miejscóweczka w tym oknie. No na dzisiaj tam kilka łóżek jest, ale jestem sam, więc miejmy nadzieję, że nikt nie przyjdzie i będzie wygoda. I kierownik wypocznie calutki. W sensie, no będzie można spokojnie sobie pospać. Do 10. To jest wyspa Flores. Miejscowość Flores jest nieopodal. Pochodzimy sobie, pozwiedzamy, popatrzymy. Kolonialna zabudowa. Ale o czym bym... Iglesia del Nazareno. Kościół. Otwarty kościół. Kapelusz z głów. Jak pięknie. Hola amigo. Hola amigo. Piękny ten. Można? Pan pytam tutaj szefa, czy można ten popatrzeć. Tutaj instrumentario. Zobaczcie, jak fajnie. Tak trochę nieśmiało wskoczyłem. Czemu ja udaję, że mówię po hiszpańsku i oni myślą, że ja mówię po hiszpańsku i my rozmawiamy? Komedia, co? A, i to miasto nie miałoby w ogóle racji bytu, gdyby nie fakt, że rząd ze stanowiska archeologicznego Tikal, czyli to są ruiny Majów, tak jak tutaj jest dookoła, wokół Meksyk, Belize, Gwatemala, tego jest cała masa, po prostu zrobił z tego komercyjne miejsce, które stało się celem dla wielu turystów. No i faktycznie Tikal ponoć jest największym takim archeologicznym odkryciem, jeżeli chodzi o Majów. No i to przyciąga. I to Flores po prostu jest w miarę blisko. No ja na tych stanowiskach archeologicznych już tyle razy byłem, że ja już mógłbym po prostu książkę pisać o tym. Ale to pokazuje, jak punkty turystyczne wspierają, napędzają lokalną gospodarkę. Poszwędamy się, pochodzimy. Jakaś czarinka tutaj krzyczy, to idę w jej kierunku. Wczoraj miałem taką dziwną sytuację, ponieważ przychodzę do hostelu i w hostelu płacę tam pieniądze, pan mi tam mówi, że proszę 108. Ja patrzę na tym rachunku, co mi przyszedł na maila, bo przez Booking zabukowałem, no to pokazuje mi 107. I mówię do niego, że ja tutaj widzę, witam Czarina. Czarinka, witam. Nie zaczepiaj kierowniku, bo kiedyś dostaniesz w nosa. I ja do niego mówię, że ja tutaj widzę, Ola, ja tutaj widzę 107. On mówi okej. Niby wiesz, niby kecel, jeden kecel to jest nic. Praktycznie. Ale no, nie lubię takiego czegoś. Nawet żeby to był 1 grosz. Powiedzcie mi, moi drodzy, po co to w ogóle tak robić? Się nauczyli, że turyści to bogaci. No biedni nie są. Ale bez przesady, kultura. I to ja lubię, moi drodzy. O! Poza ruchem turystycznym, w sensie sezonem turystycznym, tak właśnie to się tutaj ma. Knajpeczki. Zobaczcie, jak rejestracja, jak ciekawie zrobiona. Guatemala, Centroameryka.
tutaj to można się nachodzić, szanowni państwo. Góra, dół, góra, dół. O kondycję to administracja miasta to zadbała. O, i patrzcie, jakie boisko dostojne. Z kierownikiem można było w koszykówkę pograć. Ale tutaj ludzie są zmęczeni tą pogodą. Powiem wam, że teraz siedzę na tym takim kamienno-betonowym siedzisku. Pali tak, jest tak gorące piekielnie, że nawet po prostu, nawet sobie nie zdajecie sprawy. Tak zaabsorbowało temperatury, że to jest jakieś nieporozumienie. To miejsce, po którym sobie teraz chodzimy, niegdyś nazywało się Tajasal. Ostatni bastion Majów. Bastion, który w XVII wieku został zdobyty przez Hiszpanów. Dlatego też historycznie to miejsce jest bardzo ważne dla Gwatemalczyków. Ono stanowi symbol siły, oporu i, powiedziałbym, tradycji. I to jest pierwszy kościół, który został wybudowany przez Hiszpanów po zdobyciu tego miejsca, tej wyspy. Kościół założony w 1700 roku i rzecz jasna wielokrotnie przebudowywany. Muszę to przeczytać po prostu z mapy. Nuestra Señora de los Remedios u San Pablo. Nie zapamiętałbym w życiu. Kościół posiada dwie nazwy. Nuestra Señora de los Remedios, co oznacza w wolnym tłumaczeniu Nasza Pani od Uzdrowień, patronka hiszpańskich żołnierzy i marynarzy, oraz San Pablo, czyli święty Paweł, apostoł, nawiązanie czyste do chrześcijaństwa. Kościółek ten stanowi cel dla wielu pielgrzymów z kraju. Legenda mówi, że dzwony w tymże właśnie kościele, w którym byliśmy, zostały wykonane z przetopionych narzędzi i broni hiszpańskich konkwestadorów. Chłopaki szukają żon. Jeśli jakaś jest wolna pani, to ma wolną ławeczkę. Może tutaj przyjechać i znaleźć męża. Chłopaki są wolni, więc spokojnie możecie się na mnie powołać. A tutaj dachowiska. Dachowiska domost w hosteli. Zobaczcie, to wygląda, jakbym teraz zapytał, gdzie jesteśmy, to ktoś mógłby powiedzieć: ty, Tomek, to na slumsie jesteśmy. Wysepka, maszt, nadajnik, czyli kontakt ze światem, ale chciałbym mieć taką wysepkę kiedyś. No może sobie kupię kiedyś. Sprzedam Seata srebrnego, którego poznaliście na pierwszym odcinku z Podlasia. No i kupię sobie taką wyspę. Powiem wam, że jakoś jak widzę takie ogłoszenia na zasadzie, jak chcesz skorzystać z toalety, to musisz zapłacić piątaka, czyli 2,50 złotego, to jakoś to tak nie godzę się z tym. Ja wiem, że ktoś zaraz wyskoczy, ale ktoś musi to posprzątać i w ogóle środki kosztują. Tak, to prawda, to jest prawda. Ale z drugiej strony, kurczę, jakoś tak głupio, nie? Na zasadzie skorzystać z toalety i kurde musisz płacić. Jak nie, no to się zesraj w porty albo się zsikaj w porty. Proszę zobaczyć, gniazdko elektryczne dla autostopowiczy. Niezabezpieczone przed deszczem. Tutaj widzimy między innymi jeden z hosteli we Flores. Zobaczcie, jak one są fajnie zrobione, takie zaaranżowane. To może nawet jest hotelik. My teraz idziemy w tamtą stronę, poszwędzać się trochę i poobserwować. Furka oznaczona matrixem plus 10 do szybkości. Cisza, spokój i rdzawa blacha. To jest właśnie Flores. Restauracje, hostele, hotele, restauracje, hostele, hotele. Tak to tutaj działa. Lokalne biznesy, które żywią rodziny. Pozostałość po
budce telefonicznej gwatemalskiej. Fajnie jest widzieć te budki telefoniczne, bo każdy kraj, każda budka w każdym kraju była taka, jest taka niby podobna, ale inna. No i wszechobecne tuk-tuki, które zaplułem się, wybaczcie, które przywędrowały skąd? Z Indii, moi drodzy. Tani, prosty sposób przemieszczania się. Tutaj wyspa, tutaj miasto. Idziemy do miasta. Ludzie sobie tutaj premonada. Boże, wyleciało mi z głowy słowo przed sekundą. Promenada. Tutaj sobie siedzą, odpoczywają nad wodą. Velocidad maxima 30 km. To jest łącznik między wyspą a miastem. Przejdziemy sobie nim. Zobaczcie, chmury nie wróżą nic dobrego. Koleżkę po piersi postawili, Andrzeje odpowiednio tutaj, że tak powiem, pokolorowali koleżkę. Ci lokalni to jakieś świry. Patrzą na mnie jak na szalonego. O co chodzi? Czy ja taki opalony? Czy mój kolor oczu tak przyciąga? Nie wiem. Czy może wąs? Nie mam pojęcia. Z takich ciekawych informacji to wyobraźcie sobie, że dokopałem się do Polaka, który tutaj mieszka. W sensie nie we Flores, ale w Gwatemali. No i zobaczymy, jeśli się uda z nim spotkać, no to może być bardzo ciekawy materiał, ponieważ mieszka w Gwatemali już kilka lat. Więc no, trzymajcie kciuki. Dobroci i witaminy, których następstwem jest kolonizacja tegoże kraju. Proszę bardzo. Majańskie jedzenie przekształciło się w to właśnie jedzenie, które tutaj widzicie. A to jest nic innego jak galeria handlowa, którą poznaliście w pierwszym odcinku, ale w pierwszym odcinku nie zdradziłem wam cen alkoholu. I teraz przejdę się na spokojnie, bo już nie było za bardzo czasu, żeby wam opowiedzieć o alkoholu na tamtym odcinku, więc na tym odcinku wam trochę poopowiadam. Można sobie rower wypożyczyć i sobie pośmigać tutaj po placu. Powiem wam, że Gwatemala wydaje się naprawdę takim krajem przyjaznym backpackersom i turystom. Serio. I wydaje się relatywnie dobra cenowo. Ma całkiem spoko bazę noclegową, bo jest w czym wybierać. I dla takiego turysty, który chce po prostu zobaczyć, jak wygląda świat tropikalny, to jest idealny kierunek. Tutaj, gdyby ktoś ogólnie chciał zmienić sobie troszkę bieliznę, to tutaj można sobie w Gwatemali kupić, zwłaszcza dla mężczyzn. Oto tutaj na środku, to polecam. Z kodem jak to daleko 5% zniżki. No dobrze, jesteśmy na dziale alkoholi. Czy faktycznie alkohole w Gwatemali są tak tanie? Ogólnie 10 quetzali to jest, dzielimy na 2 i wychodzi nam 5 zł. Czyli jeżeli coś kosztuje, załóżmy, coś kosztuje 60, no to kosztuje 30 zł. No to wino będzie kosztowało 25 zł. Nie, ponad 20 zł. Zobaczmy jakieś słabsze alkohole. Ty, to nie jest takie tanie. Fujitsu 750 ml za 30 zł. To chyba u nas tak podobnie jest. Możecie dać znać. Myślę, że tutaj coś taniej można kupić, większą butlę. Zobaczcie jaka butla. Ogromna. Quezalteca. Co to jest, ty? 17%. Jakiś winiacz taki lokalny. Coś taka gwatemalska amarena pewnie. No i spoko. I to są właśnie napitki, które pewnie nasz znajomy z Greenpointu w Nowym Jorku z miłą chęcią by spróbował. A piwa? No piwa 5 zł, takie kraftowe, nawet trochę więcej, 7 zł.
Tutaj coś mniej więcej 2,50 to malutkie. No tak trzeba powiedzieć, że 5 zł, ale to są importowane Heineken. Gallo Cerveza. To chyba jest pół litra, może i nawet nie jest pół litra. Nie, 350. No to jest dość drogie. 350, no to jest lokalne, gwatemalskie. 355 zł. Za 3 zł. Pils. Podsumowując, alkohol nie jest aż taki tani tutaj. Przynajmniej na pierwszy rzut oka tak się wydaje. W sensie w odniesieniu do tego, który mamy w Polsce. Myślałem, że kapelusz zgubiłem. Nie wiem, czy mówiłem we wcześniejszych vlogach o tym, że w kulturze Majów kakao, to jest mleko czekoladowe, odgrywało ogromną rolę. Między innymi, żeby połączyć się z bóstwami, wierzono, że spożywanie kakao daje płodność i ogólnie uważam, że tak jest, bo nie robiliby tego bez przyczyny. Kakao przebogate w minerały poprawia funkcjonowanie naszego organizmu i polecam wam tak zwane kakao ceremonialne. Już takich ceremonii jak majowe to nie będziecie odwalać, ale faktem jest, że to jest najzdrowsze kakao, najczystsze i najlepsze dla nas. Ale zaraz jak pierdyknie, no to będzie kierowniku. Burger King, wszystko dzielcie na 2. 30 hamburgery, zobaczcie. 25 zł, 30 zł, 25 zł. Nie są takie tanie, chyba u nas są tańsze te hamburgery, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Dawno nie widziałem tak dobrego graffiti jak to. Szwendam się po miasteczku, chodzę, patrzę, obserwuję. Podchodzi do mnie gość, psiknął mnie dezodorantem i mówi: daj mi na jedzenie. Ja mówię, nie mówię po hiszpańsku, no i odszedł. Ale psiknął mnie i pachnę takim damskim dezodorantem. Jednak chciałbym wam powiedzieć o czymś, co naprawdę wzbudziło we mnie ogrom emocji i taką dziwotę. Dlaczego i po co? Ogólnie Majowie niegdyś, wiecie co robili? Mieli taką fazę, że dzieciom przykładali do czoła taką deskę, tak, żeby wydłużyć czaszkę. I to był symbol statusu. Jeśli dziecko bądź osoba dorosła miała taką wydłużoną czaszkę, no to ogólnie to był ktoś. I to jest dość ciekawe, że niegdyś w Pakistanie też tak robiono i teraz też słyszałem, jak byłem w 2021 roku, że to nawet Polka w małżeństwie polsko-pakistańskim wspominała o tym, że jej mąż chciał spłaszczyć w ogóle gdzieś tutaj tak od przodu chyba, czy od tyłu, żeby dziecko miało płaską głowę. Też symbolika, też kwestia statusu. No ale ta Polka się nie zgodziła. Mówi: co ty wariujesz, ty? To się nazywa fachowo sakryfikacja i deformacja czaszki. Ale jak tak człowiek zacznie gmerać, no to się okazuje, że w Afryce też tego typu zabiegi dość popularne, dość powszechne. Ziomek watę sprzedaje, popcorn serowy najprawdopodobniej. O, tutaj można wizę do Stanów ogarnąć. Ewentualnie jak nie ogarniesz, albo coś wysłać. Nie, to są wysyłki, moi drodzy. Dziewczynki w wieku 15 lat przechodzą metamorfozę z dziecka w osobę dorosłą. No i mają dzięki temu... O proszę, kogo tutaj widzimy. Czekajcie, ale dokończę. Mają dzięki temu uroczystość typu taką jak u nas 18. Ale patrzcie na to. Jest i on. Nie skacz, wariacie. Nie skacz, nie ma sensu. Życie ci niemiłe. No, widzieliście, uratowaliśmy tego czarka. Queens, czyli dziewczynka otrzymuje taką suknię. Zobaczcie, jak ona jest zrobiona.
Chłopaki tutaj własnoręcznie robią. Nie ma krawcowej, tylko jest krawiec. O, 3 dni taką sukienkę szyją. Jeden tutaj szyje, tam drugi ziomek szyje, tutaj kolega takie cekiny. Wow, mucho bueno. Ale pięknie to wygląda. Zobaczcie, ile mają do wyboru. A tutaj pokażę wam zaraz kolejne. Zobaczcie, jak to wygląda. Zobaczcie, jaka suknia duża. Na przykład ta czerwona to mi się podoba. Zobaczcie tutaj na ścianie, do wyboru, do koloru. To są normalnie księżniczkowe suknie. Quinceanera. Coś takiego po hiszpańsku. To już, moi drodzy, bardziej nowoczesne stylizacje. Te wyżej to są właśnie dla tych 15-latek. Tak mi się przynajmniej wydaje. Może się coś zmieniło, ale te są takie, powiedziałbym, bardzo seksowne i bardzo ładne. Pollo, kurczak, pasty z serem trochę, to jest makaron na tostadzie, a tego to nie znam, więc od tego zacznę. Tutaj dziewczyny robią tostados, tostadas. Dziewczyny się śmieją, bo hiszpańskiego nie zna, a przyszedł jeść. To jest... O, mucho bueno. To jest dobre. Teraz jemy pollo. A tutaj w ogóle na tym, na markecie. To jest jakaś ogólnie mieszanka z kurczakiem, z czymś tam. Nie wiem, co to jest dokładnie, ale spoko. I do tego, rzecz jasna, napitek majów i można żyć. Na tym masy nie zrobię, ale skumać się z lokalnymi trzeba. Bye bye. Idziemy dalej zwiedzać. Pojedliśmy u dziewczyn. Mama chciała wyprawić swoją córkę do Polski ze mną, ale bariera językowa no niestety nie pomaga w nawiązywaniu tak zwanych bliższych relacji z lokalnymi wolnymi kobietami. Stąd wyjeżdżają busiki i takim busikiem można dojechać sobie do kolejnego miasta. Możesz sobie spokojnie przedrzeć się przez Gwatemalę tak zwaną. Spokojnie, cicho, bez większych hola amigo, bez większych perturbacji możesz sobie tutaj chodzić, zwiedzać. Policji dużo. Hola amiga. I mamy nowego koleżkę w Gwatemali. Ci ludzie nie wydają wam się tacy niscy? No są średnio o jedną głowę niżsi ode mnie, a tak przeciętnie, no na ulicy no to jestem o 2 głowy wyższy. Nie wiem, czy wam wspominałem, ale na przykład w Belize czy w Gwatemali internet jest tak zawrotnie szybki, że ja jestem w stanie w przeciągu 15 minut przesłać jeden odcinek na YouTube. I naprawdę w żadnym innym kraju nie widziałem aż tak szybkiego internetu. Jak? To daleko. Samochód marki jak to daleko, tutaj właśnie taki Jeep. Dostawa wody. Hop, i buteleczkę można by było przytulić. Szanowni moi Państwo, będziemy kończyć dzisiejszy odcinek już. Idę montować odcinek. Tak, żebyście mieli co oglądać i żebym ja później w trasie nie myślał o tym, że wy nie macie co oglądać. Zatem żegnam się z wami. Bardzo dziękuję za wspólną podróż po tym małym, urokliwym, kolonialnym mieście o nazwie Flores. Trzymajcie się, moi drodzy. Szanujcie swoich bliskich. Pogłaszcie czarki i pulpety. Czarek to pies, pulpet to kot. No i ostatnio też się pojawił Andrzej. No jak ktoś dłużej na kanale, ten zna również Andrzeja. Więc co, wszystkiego dobrego. Kłaniam się nisko.
Kapelusza nie mam. Myślałem, że mam, ale nie mam. Zbieg okoliczności. No i do usłyszenia w trzecim odcinku z Gwatemali. Co tam za szachermacher paznokciami? Mała. A tak naprawdę kolejny trzeci odcinek, no to będzie już z trasy. Zawijam się z Flores. Nie są to... Dzięki, Paweł. Nie są to moje klimaty. To są bardziej klimaty takie backpackerskie. Tani alkohol, hostele. To nie jest jakoś tak coś, gdzie bym chciał spędzić, nie wiem, kilka dni bądź tydzień. Jadę w trasę. Lubię drogę. Lubię to, że nie wiem, co się wydarzy. Takie zaskoczenie w podróży. Zostawcie łapeczkę, komentarz i podajcie odcinek dalej. To ja będę happy, uśmiechnięty jak ta buźka. Wszystkiego dobrego. Żegnam się z wami, moi kochani. Wszystkiego dobrego. Serdecznie pozdrawiam z Gwatemali. Proszę posłuchać koncertu ptasiego. Prosto z Gwatemali. Ze szczyptą ruchu listego.